Cześć, witaj na kanale Twój Kosmetolog po nieco dłuższej przerwie. Dzisiaj powracam i zostań koniecznie ze mną, ponieważ będzie troszeczkę o regeneracji po lecie naszej skóry. Opowiem Wam o bardzo ciekawym składniku nawilżającym, który nadaje się dla każdego typu cery. Tymczasem subskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, daj łapkę w górę, jeżeli ten materiał będzie dla Ciebie pomocny, no i koniecznie komentuj, daj znać, co byś chciała jeszcze się dowiedzieć odnośnie pielęgnacji naszej skóry. Mnie trochę nie było, z tą regularnością filmów może być różnie. Pewne zmiany nastąpiły i mnie czekają w niedługim czasie, ale mam nadzieję, że te filmy co jakiś czas będą się mimo wszystko pojawiać, ponieważ mam pełno jeszcze pomysłów w głowie. No i oczywiście dawajcie znać, co Wy byście chcieli tutaj zobaczyć, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry. Także zapraszam do oglądania. Na koniec będę mówiła też o polecanych kosmetyków właśnie z tym składnikiem nawilżającym, o którym zaraz będę opowiadała. Trehaloza to hit tak naprawdę nawilżający, nadaje się rewelacyjnie po lecie, kiedy nasza skóra jest przesuszona, kiedy jest zmęczona, kiedy jest podrażniona, więc nadaje się dla każdego z nas. Zaraz dowiecie się, jakie ma właściwości, ale tak pokrótce, czym w ogóle ona jest. To jest tak naprawdę dwucukier, który występuje m.in. w roślinach, ale również w drożdżach, w grzybach, więc tak naprawdę w różnych tego typu organizmach i co ważne, znajduje się również w pożywieniu. Więc nie tylko z pielęgnacją i z kosmetykami może nam się kojarzyć, ale właśnie w kosmetykach bardzo często jest ostatnio wykorzystywana, aby naszą skórę dogłębnie nawilżyć. Ten dwucukier bardzo dobrze imituje te naturalne cukry, które występują w naszym NMF-ie, czyli tym takim składniku nawilżającym, który jest w naszej skórze, więc jest to bardzo fajny taki zamiennik. No i przede wszystkim trehaloza, oprócz tego, że rewelacyjnie nawilża w taki sposób, że zatrzymuje tą wodę w naskórku, wiąże tą wodę, więc jakby zapobiega tej przednaskórkowej utracie wody i nasza skóra jest lepiej nawilżona, jest taka zmiękczona, przyjemniejsza w dotyku, no to dodatkowo również między innymi chroni nasze fibroblasty, czyli komórki, które są odpowiedzialne między innymi za syntezę kolagenu. No jak wiemy, kolagen no to jest rewelacyjna sprawa, jeżeli chodzi o taką elastyczność skóry, no i młodzieńczy wygląd. Ponadto też nieco chroni przed starzeniem, przed promieniowaniem UVB. No i dodatkowo też działa łagodząco, co ciekawe również neutralizuje jakieś nieprzyjemne zapachy, więc ma przeróżne funkcje. Dodatkowo również mówi się o tym, że neutralizuje wolne rodniki, także również funkcja przeciwstarzeniowa. Także oprócz nawilżenia troszeczkę przeciwstarzeniowych właściwości, więc myślę, że tu każdy będzie zadowolony. Przede wszystkim trehaloza nie zapycha, co jest bardzo ważne też dla skór problemowych, tłustych, jakichś trądzikowych, czy nawet mieszanych. Ponadto trehaloza nie podrażnia, a wręcz łagodzi, więc różne takie skóry właśnie podrażnione, czy po lecie, czy bardzo suche, czy jakieś alergiczne, czy jakieś naczyniowe, wszystkie te skóry powinny być tutaj zadowolone. Dodatkowo jest właśnie substancją bardzo dogłębnie nawilżającą, no i taką bezzapachową bym powiedziała. Bardzo często te formuły z trehalozą są właśnie takie delikatne i one nie przeszkadzają. Nie każdy z nas lubi też zapachy. Zapachy niekiedy mogą podrażnić i ona bardzo często właśnie występuje w takich kompozycjach, gdzie te kremy, te sera są właśnie takie trochę bezzapachowe i takie neutralne dla skóry. Bardzo fajne połączenie to też jest trehalozy z ceramidami. Bardzo często jest właśnie wykorzystywane i one wzajemnie się uzupełniają, ale też bardzo często widzę połączenie kwasu hialuronowego i trehalozy, czyli to nawilżenie jest jeszcze wzmocnione. Bardzo ważna informacja, jest to tak delikatna i tak dobrze nawilżająca substancja, że możemy ją stosować łącznie właśnie czy po kwasach, po retinolu, po witaminie C, więc też jest to ważna informacja teraz na jesień, kiedy być może część z Was będzie robiła kurację kwasami czy retinolem, no to wtedy jak najbardziej takie sera z trehalozą często są bardzo łagodne i one jak najbardziej mogą być łączone. Nie ma tutaj przeciwwskazań. No i teraz punkt kulminacyjny, czyli polecę Wam kilka takich kosmetyków właśnie z trehalozą w składzie. Uważam, że są bardzo dobre i mają fajny skład, a ponadto też działają. Ta skóra naprawdę jest super nawilżona i taka gładziusia. Także zaraz się dowiecie, o jakich kosmetykach mowa. Pierwsza propozycja
to serum z Nakomi, gdzie mamy 10% trehalozy, ale też kwas hialuronowy, no i właśnie ceramidę, czyli te połączenie bardzo popularne w serach czy w kremach. Jest to serum, które jest właśnie takie bezzapachowe, bardzo łagodne, nie podrażnia i tak naprawdę jest tak bogate, że nawet ja stosuję właśnie na noc je często, zamiast w ogóle kremu na noc, więc jest bardzo, bardzo przyjemne, naprawdę, więc polecam Wam je serdecznie. Troszeczkę taki, no nie wiem czy zamiennik, bo tam jest troszeczkę inny skład, ale niektóre rzeczy są podobne. To jest serum z Basic Labu i tam mamy też 10% trehalozy, też kwas hialuronowy, ale tutaj mamy akurat peptyd 5%, więc troszeczkę co innego. Bardzo też fajne serum, bardzo też takie łagodne, właśnie również jeżeli chodzi o zapachy, nic tu nie powinno nas drażnić i też ta skóra jest taka gładka w dotyku i bardzo, bardzo przyjemna. Myślę, że fajna rzecz właśnie na regenerację po lecie, jeżeli macie przesuszoną zwłaszcza skórę. Następna propozycja to jest Dermoface Stopy i tutaj mamy propozycję zwłaszcza dla cer takich tłustych, mieszanych, problemowych, ponieważ to jest taka konsystencja tego preparatu, to jest taki wodny kremożel, coś w tym stylu i mamy tam właśnie trehalozę między innymi, ale też mocznik, który jak wiemy pewnie bardzo dobrze również nawilża i regeneruje skórę, więc jest to taka propozycja no, dla wszystkich, ale zwłaszcza tutaj dedykowana dla skór takich problemowych. Następnie mamy taką propozycję z Uzdrowisko, to jest taki krem już wieczorny, gdzie mamy czarny tulipan i właśnie trehalozę w składzie. Taki krem przeciwzmarszczkowy, regenerujący na noc. A kolejna propozycja to jest dla takich typowo suchych skór, zniszczonych, przemęczonych słońcem, wysuszonych. Propozycja kremu regenerującego z Inimini i tam mamy trehalozę, ale mamy też wosk Candy Lila, mamy też między innymi jakieś ekstrakty roślinne, czy na przykład mamy olej z nasion bawełny, więc skład jest też bardzo bogaty, bardzo taki bogaty, odżywczy krem, więc dla skór przede wszystkim takich mocno, mocno przesuszonych. No i ostatnia propozycja z Bielendy Good Skin. Tutaj mamy taką propozycję serum z trehalozą, z kwasem hialuronowym, więc tutaj podobnie jak Nakomi czy Basic Lab, ale mamy tutaj również tripeptyd miedziowy. W ogóle o tych miedziowych peptydach być może jakiś film nakręcę, bo też są w ostatnim czasie bardzo popularne, więc Wam troszeczkę ten temat przybliżę, co to w ogóle jest. Też bardzo fajne serum, więc możecie wypróbować jak najbardziej. Dałam Wam tutaj kilka propozycji, więc wybierzcie to, co jest najbliższe Wam. Każdy musi oczywiście spróbować na sobie. Ja ostatnio najczęściej stosuję to Nakomi, ale uważam, że te wszystkie propozycje naprawdę są godne polecenia i spróbujcie i zobaczcie, co Wam najbardziej odpowiada. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o trehalozę i dzisiejszy filmik. Taki szybki dosyć film po przerwie, ale myślę, że już treściwy i konkretny, że no, wszystkie najważniejsze informacje tutaj zawarłam, jeżeli chodzi o trehalozę. Jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać. No i oczywiście dajcie znać, czy w ogóle znacie trehalozę, czy stosujecie, czy na Was działa, czy może nie widzicie żadnej różnicy po serum czy kremie z trehalozą. Jestem bardzo ciekawa. Dajcie znać, no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki!